Witam na moim kanale Tomki z Pompa Ciepła. Jak zrobić w tym tutaj filmiku. Chciałbym przedstawić tutaj naszego bohatera, Bufor oczywiście. Chciałbym Wam tutaj przedstawić swoje własne doświadczenia oczywiście też z mojej grupy Pompa Ciepła, jak zrobić. Tu właśnie jest ta grupa. Oczywiście linka zrobię tutaj pod filmem, ale to nie o to chodzi. Jak wspomniałem, naszym bohaterem jest Bufor. Ten filmik podzielę może na trzy sekwencje. Wstęp, Pompa Ciepła, instalacja, montaż, a także wady i zalety. Żeby po prostu się tutaj ten filmik nie przedłużał, żeby to wszystko jakoś to miało jakieś ręce i nogi. Po prostu, żeby on się nie powtarzał. Bardzo krótko chcę takie jakby newralgiczne aspekty tutaj przedstawić Wam na podstawie moich doświadczeń, jak wspomniałem, i mojej grupy, którą oczywiście prowadzę. Jak widzicie, bufor ciepła. Dlaczego taki bufor zastosowałem? Bufor zastosowałem, to jest bufor 300 litrów, muszę powiedzieć się marką, bo to marka tutaj nie chodzi, nie ma znaczenia, co to za marka jest. Zastosowałem 300 litrów z tego względu, że mam 300 litrów tutaj ten tak zwany bufor i 300 litrów centralnej wody użytkowej. Dlaczego akurat zastosowałem dwa takie zbiorniki? Zastosowałem dwa zbiorniki, mam rodzinę 2+2. Dwie osoby po prostu lubią się tutaj kąpać w wannie, lubią po prostu sobie napuszczać sobie wody i generalnie oczywiście musimy zrobić zapatrzone takie, żeby te wszystkie 4 osoby mogły w tym samym czasie, może nie w tym samym czasie, ale żeby mogły korzystać tutaj z takiego komfortu. Właśnie komfort jest taki, że dlatego zrobiłem ten 300 litrów, tutaj 300 litrów mam wody użytkowej, zbiornik i to mi w zupełności wystarczy. Dobrze, jeżeli chodzi o... oczywiście wszystko mówię na podstawie swoich doświadczeń. Jeżeli ktoś po prostu ma inne przemyślenia, warto napisać w komentarzach, dlaczego i jak. Ja tak zrobiłem i na podstawie właśnie tutaj moich doświadczeń wszystko będę opisywał. To nie jest jakaś tam sucha teoria, jak tam na jakichś tam stronach sobie zobaczycie. Wszystko jest opisane i postaram się tutaj opisać, co ja zrobiłem. Oczywiście też miałem dużo znaków zapytania. Nikt nie jest, można powiedzieć, alfa i omegą i ja też po prostu musiałem czerpać wiedzę z różnych źródeł. Także to nie jest tak, że ktoś się urodził i jest już mega wszystko wiedzący. Nie. Mamy taką możliwość z tego względu, że mamy dostęp do internetu. Oczywiście są strony dedykowane o buforach, o pompach ciepła, o zbiornikach i tam na pewno tam mamy naprawdę taką wiedzę i są użytkownicy, że dzielą się swoimi doświadczeniami, jak po prostu to zrobili. Dlatego przedstawiam Wam na podstawie tutaj mojego doświadczenia, mojej instalacji. Oczywiście ta instalacja się nie różni od innych w każdej kotłowni tak samo, a mam nadzieję, że będzie tak samo, bo oczywiście czasy się zmieniają. Czasy się zmieniają z tego względu, że jak wiecie, wszystko przemija. Kiedyś było tak, że jeszcze kilka lat temu kocioł na ekogrosze królował i każdy tutaj w to wchodził, jak można powiedzieć, dziki w żołędzie. W tej chwili oczywiście można sobie zakupić pompę ciepła. Pompa ciepła już nie jest taka jakaś droga. Kiedyś było tak, że pompa ciepła to było dla bogaczy. Nie, teraz w tej chwili pompa ciepła jest o wiele taniej kupić pompę ciepła niż po prostu jakiś tam piec na ekogroszek czy jakiś piec gazowy. A w moim przypadku ja zrobiłem sobie pompę ciepła, przerobiłem z klimatyzatora, to koszt wyniósł mnie jeszcze o wiele taniej. Także mam kilka sezonów, można powiedzieć, za darmo, bez żadnych jakichś tam programów, które tutaj nas cały czas tutaj handlowcy katują, ale to też trzeba wziąć pod uwagę to, że nic nie jest za darmo, wszystko kosztuje i trzeba wziąć pod uwagę to, że jeżeli ktoś dzwoni do kogoś, to niestety za tym stoją oczywiście pieniądze. Jeżeli potraficie sobie zrobić, w moim przypadku tak jak ja, cała instalacja została wykonana samodzielnie. Jak widzicie, i tutaj taka porada, że musi być ona prosta. Każdy użytkownik domu
powinien ją obsłużyć. Także oczywiście jest troszeczkę tutaj elektroniki mniej, ale generalnie powiem Wam, że użytkownicy są tutaj tego domu tak już mieli instrukcję zrobione i wiedzą, o co chodzi. Ale nie trzeba się oczywiście bać o to. Wracając do tematu bufora, bo właśnie to jest naszym tutaj bohaterem. Nasz bufor, ja tu zastosowałem 300 litrów oczywiście, może być po prostu mniejszy bufor, może być załóżmy powieszony kaskadowo, jeżeli nie mamy miejsca na taki duży bufor, to nie jest duży, bo on jest 300 litrów, to może być taki jakby standard, ale są użytkownicy, którzy mają 500, nawet rozmawiałem z taką osobą, która ma nawet 1000 litrów. Po co taki bufor? W moim przypadku ten bufor zapewnia mi kilka takich, można powiedzieć, możliwości. Pierwsza sprawa, jeżeli przerabiamy sobie, załóżmy, pompę ciepła z klimatyzatora jeżeli przerabiamy sobie pompę ciepła z klimatyzatora, musimy wziąć pod uwagę, które oczywiście to jest moje jakby główne źródło zasilania, musimy wziąć pod uwagę jeden aspekt, który bardzo trapi każdego tutaj użytkownika, jaki jest defrost. Defrost oczywiście występuje już poniżej 3 stopni. On się już zaczyna aktywować, po prostu żeby ocenić sobie tę jednostkę zewnętrzną. I po co mi ten bufor? Bufor właśnie służy, pierwsza sprawa, do czego ja tutaj zainstalowałem ten bufor. Oczywiście jest dużo zwolenników, dużo jest przeciwko instalacji bufora, ale to już tematy są wiadomo, to jest temat rzeka i można opowiadać o tym, nie wiem, godzinami. Ja zrobiłem to z tego względu, że tak, grzeję tu bufor do około 50 stopni. Jeżeli będzie taki defrost, potrzebuje ogrzać wymiennik, który po prostu tutaj mam, który zaraz Wam pokażę. Wymiennik, który to widzicie, właśnie taki wymiennik w tej chwili, jeżeli on tutaj przechodzi w stan defrostu, on potrzebuje mieć zasilanie wodne, który po prostu ogrzeć go. Z tego względu, że zmieniamy obiegi w pompie ciepła. Ci, którzy są na bieżąco, wiedzą, o co chodzi. Właśnie z tego względu potrzebuję taki bufor i ten bufor mi zapewnia właśnie to, że ten wymiennik nigdy w czasie defrostu on nie osiągnie temperatury poniżej, jak dobrze sprawdzałem, bo mam monitoring 10 stopni. Jeżeli ktoś oczywiście będzie zainteresowany, to pokażę Wam na wykresach później, bo też zrobię oczywiście film jeszcze na ten temat. Przy okazji tutaj pokażę Wam, tu moja instalacja. Ci, którzy oglądają moje filmy, oczywiście znają tą instalację. Tutaj nie mam żadnych czynników temperatur, wszystko mam online. Wszystkie tutaj czynniki, które są tutaj podłączone, są podłączone właśnie do tych dwóch modułów i mam możliwość podglądu sobie całej instalacji, jaką tutaj posiadam. Ci, co są zainteresowani, oczywiście polecam tutaj sobie obejrzeć filmiki poprzednie i tam jest wszystko pokazane, jak to robię od początku do końca. Dobrze, wracając do naszego tematu bufora, powiedziałem, dlaczego zastosowałem ten bufor pod pompę ciepła. Druga sprawa, bufor też służy oczywiście taki zład wody, który ogrzewam tutaj swój dom. Zapotrzebowanie oczywiście na centralną wodę użytkową. Druga sprawa, bufor jest takim jakby urządzeniem, że mam taki zład wody 300 litrów, które pozwala mi to, że moja pompa po prostu nie taktuje, w szczególności właśnie w lato, gdzie temperatury są o wiele wyższe, ta wydajność jest wyższa i ta pompa po prostu sobie już nie taktuje, chodzi o to, żeby nie załączała się zbyt często. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że bufor pozwala mi w każdej chwili podłączyć dodatkowe zasilanie, jakie ja po prostu będę w przyszłości też robił. Dodatkowo zasilam będą panele solarne. To są dodatkowe źródła energii, które w lato są naprawdę
dosyć bardzo pomocne i nie musimy, załóżmy, tutaj już używać pompy ciepła. Oczywiście tutaj nie każdy ma taki dostęp, nie każdy może takie coś zrobić nie każdy może po prostu takie rzeczy sobie dołożyć, ale bardzo często tutaj pytacie takie aspekty, jak na przykład mamy piec ekoproszek, bo był bardzo popularny w przeszłości i jest do tej pory oczywiście, znaczy może nie jest, kwestia ceny. I teraz chcecie sobie tutaj zrobić takie coś, że chcecie ogrzewać, załóżmy, ekogroszkiem poniżej tam, nie wiem, 0 stopni, a w okresach przejściowych tutaj, nie wiem, pompą ciepła przylepią z klimatyzatora, która oczywiście jest bardzo tania. Oczywiście jest taka możliwość, po prostu dopinamy się tutaj tego bufora. Instalacja jest bardzo łatwa, bardzo prosta, bez żadnego problemu. Właśnie do tego właśnie bufor służy. Ale też jest takie pytanie, bo dużo instalacji jest właśnie w systemie otwartym i jak system połączyć, bo to jest system ciśnieniowy, jak połączyć dwa systemy, otwarty i zamknięty. Sprawa jest bardzo prosta. Instalujemy po prostu między systemem otwartym, zamkniętym wymiennik, nie wiem, rurowy, płytowy, jaki tam macie, i wtedy po prostu oddzielamy wymiennikiem po prostu dwa źródła, zamykamy, po prostu oddzielamy sobie dwa systemy, otwarty i zamknięty. Też w tym nie jest jakaś tam komplikacja, bardzo prosta sprawa. Oczywiście, jeżeli mamy taki bufor, bo jak mówiłem wcześniej, instalujemy sobie źródła do bufora i tutaj są już odloty na poszczególne rzeczy, na przykład jak u mnie w tej chwili jest na centralno-użytkowe nagrzejniki, na podłogówkę. Ja oczywiście podłogówki nie mam, grzejników też nie mam, też nie potrzebuję takich rzeczy, ale powiem Wam, że oczywiście są, jak widzicie, krótce, które nam pozwalają dołączenie do dodatkowych tutaj źródeł. Oczywiście możemy je zużyć jako źródła zasilające. To nie jest tak, że ta strona jest zasilająca, ta strona jest tutaj odbiorem. To jest po prostu każdy taki profesjonalny bufor ma takie złącza i przeważnie są to złącza calowe. To jest minimum, jakie musimy zastosować, ale są też bufory oczywiście, że są oczywiście większe. Jeżeli są większe, robimy sobie redukcję i pochować, ale na pewno nie są zastosowane tutaj źródła, odbiory czy doloty o krótcach mniej niż 1 cal. Jak widzicie, to chyba tyle, co mógłbym takich bardzo aspektów tutaj powiedzieć Wam, do czego służy. Jeżeli chodzi o wady, które wspomniałem, wady i zalety, może zacznę od wad. Jedyną wadą jest to, że taki zbiornik jak bufory, ale to jest po prostu zwykły zbiornik, tak się nazywa bufor. Taką nazwę będę tutaj używał. Taki bufor po prostu oczywiście nie jest mały. Moim zdaniem, że najmniejszy bufor, który jeżeli chcemy wykorzystać, musi być przynajmniej te 100 litrów. No, nie można po prostu zrobić, nie wiem, 50-20 litrów i nazwać to jakby takim buforem. No to już nie jest bufor, to jest jakby taki zbiornik przejściowy. Taki zbiornik, który chcemy sobie zainstalować, mi się wydaje, że 100 litrów jest taką optymalną opcją, którą możemy sobie użyć nie tylko do jakby takich szczypienia systemu, tak jak w moim przypadku, ale do różnych innych rzeczy. Wracając do tematu, oczywiście ten zbiornik jest 300 litrów, jest dosyć spory. Ja w przyszłości, jakbym to robił jeszcze raz od nowa, zastosował taki zbiornik typu Slim. Jak tutaj macie tutaj przykład, to jest też zbiornik, ale to jest zbiornik centralnej wody użytkowej, tutaj z wężownicą w środku, którą po prostu używam do wymiany tutaj energii. Ale jak widzicie, ten zbiornik, a ten troszeczkę jest różnica z tego względu, ten zbiornik i ten jest różnica z tego względu, że po prostu on jest troszeczkę węższy, no i mam po prostu więcej tej miejsca. No oczywiście objętość jest tutaj jakby taką wadą. Drugą sprawą, co mogę powiedzieć o wadach, to jest to, że każdy bufor, nie zapominajmy o tym, że każdy bufor powinien być zainzerowany.
odpowiednio. Akurat tutaj jest już oryginalna izolacja i ta izolacja jest naprawdę bardzo ważna z tego względu, że taki bufor, w moim przypadku ten 300 litrów, on traci około, w zależności oczywiście od pogody, od temperatury, między 4 a 3 stopnie na dobę. Także tracimy oczywiście nic nie za darmo. Tu jest jakby taki magazyn tej 300 litrów tej energii, ale generalnie powiem Wam, on niby jest dobrze ocieplony oryginalnie, ale każdy bufor, nie wiem jakbyście to ocieplili, zawsze będą jakieś straty. Straty polegające oczywiście na odbiorze. To jest różnica tutaj, duża różnica temperatur. W tej chwili tu jest około 50 stopni, tutaj w tej chwili mamy 22 stopni, także jak widzicie musi być jakaś tutaj strata. Oczywiście im wyższa temperatura, tym ta strata jest wyższa, im mniejsza, bo są ludzie po prostu, że używają tylko typowo do ogrzewania podłogowego, które jest bardzo popularne tutaj w domach i w większości domów właśnie jest ogrzewanie podłogowe i nie trzeba grzać do załóżmy temperatury 30 stopni, ale można to po prostu zrobić tak, że ja tutaj grzeję z tego względu 50 stopni, bo używam właśnie do ogrzewania centralnej użytkowej. Jeżeli chcemy się podłączyć z podłogą, oczywiście jakieś tutaj dodatkowe wyjście na podłogówkę, jak mówiłem wcześniej, pompa, jakiś termostat i sprowadzarstwo na nie. Jest lepiej zrobić to, jeżeli temperatura jest wyższa niż temperatura jest niższa. Tak to wygląda. Z jakichś tam wad, które tutaj jeszcze mogę tutaj dodać, oczywiście wadą jest oczywiście cena. Cena jest jakby, można powiedzieć, jakby głównym aspektem tutaj tej instalacji i te bufory oczywiście oryginalne, które są już takie typowo profesjonalne jak ten, wahają się oczywiście od 1000 do 6000 w zależności od objętości wody. I jeżeli chcemy sobie taki zakupić bufor, no to trzeba się liczyć z jakimś kosztem. Ale jak wcześniej mówiłem, ten bufor, taki zbiornik wody pomaga w instalacji z tego względu, że w każdej chwili mogę sobie podłączyć dodatkowe źródło zasilania, jak wspomniałem, piec na ekogroszek, piec gazowy, solary, no i wiele innych, jakie tam po prostu będą w przyszłości, bo nie wiadomo co w przyszłości będzie instalowane i jakim źródłem będziemy grzać. W przyszłości nikt się nie spodziewał, że pompa ciepła będzie tak popularna, a stała się z tego względu popularna, że po prostu energia przetwarzana, przykładowo tak jak ja mam panele fotowoltaiczne 10 kW, po prostu przetwarzam tę energię i konsumuję na potrzeby tu właśnie grzania za pomocą właśnie pompy ciepła. Do tego pompa ciepła może taką energię przetworzyć elektryczną na odbiór tutaj, na wytworzenie energii. Piec gazowy niestety takiej możliwości nie ma. Piec na pellet czy na ekogroszek oczywiście też nie ma. Czy tam, nie wiem, jakiś tam kocioł na paliwo stałe. Jedyne, które wchodzą grzałki elektryczne albo pompa ciepła. Oczywiście grzałki najbardziej energochłonne, jeżeli wiecie, że pompa ciepła ma to do siebie, że po prostu ma tak zwany współczynnik HOP, który pozwala nam odbiór, załóżmy 1 kW energii elektrycznej, przetwarza 3 albo 4, nawet 5-krotnie na energię cieplną. Dlatego ta pompa się stała tak popularna w tej chwili. Mam nadzieję, że tutaj wszystko powiedziałem, może o czym zapomniałem. Jeżeli zapomniałem, jeżeli nie zgadzacie się, oczywiście macie możliwość tutaj napisania komentarza. Oczywiście też będę bardzo wdzięczny Wam, jeżeli coś po prostu dodacie, o czym nie wspomniałem w tym filmie. Jak Wy do tego podchodzicie, do tego tematu z buforem. Nie jest film reklamowy, żeby tutaj promować jakieś bufory. Po prostu ja tutaj robię to w ten sposób, że po prostu robię to, jak ja to wykonałem i w jaki sposób to wykonałem. I jeżeli chcecie się
dzielić swoimi doświadczeniami, a akurat się wiele mi ten system pasuje, także jeżeli chcecie, to polecam zrobienie takiego czegoś. Także pozdrawiam i do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!